Cześć, tu Wiesława. Tak budzi się wrześniowy dzień w słoweńskiej wsi Prestranek. Tutaj oddycha się pełną piersią świeżym powietrzem i syci wzrok wszechogarniającą zielenią. Śniadanie smakuje obłędnie, a po śniadaniu ruszamy do Predjamy, miejsca oddalonego zaledwie o kilka kilometrów od jaskini Postojna, w której byliśmy wczoraj. Predjamski Grad słynie ze średniowiecznego zamku wzniesionego na 123-metrowym klifie. Jest to największy na świecie zamek jaskiniowy. Jego naturalne elementy płynnie przenikają się z wytworem człowieka, dzięki czemu powstała prawdziwa perła średniowiecza, obecnie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako największy zamek tego typu. Znajduje się również na liście 10 najbardziej fascynujących zamków na świecie. Wiele par wybiera Predjamski zamek na złożenie przysięgi małżeńskiej. Jest też inspiracją twórców, m.in. Gry o Tron, oraz był miejscem akcji filmu z Jackie Chanem Zbroja Boga. Z historią zamku związana jest legenda o XV-wiecznym jego mieszkańcu, baronie Erazmie Lugerze, zwanym Erazmem z Predjamy. Był to człowiek mądry i sprawiedliwy, któremu na sercu leżało dobro okolicznych mieszkańców. Drażniło go, gdy bogaci ludzie obnosili się ze swoim bogactwem, a inni, którzy musieli całe życie ciężko pracować na ich rzecz, przymierali głodem. Często rozdawał biednym jedzenie i pieniądze, ale z czasem zebrał swoją drużynę i zaczął napadać na kupieckie karawany, a wszystko, co udało im się zrabować, oddawali biednym i potrzebującym. Zbójecką działalność Erazma przerwała wojna i oblężenie zamku przez austriacką armię. Wbudowany w skałę zamek był połączony z siecią jaskiń i podziemnych korytarzy, dlatego oblegani mieszkańcy bez trudu wymykali się z zamku, by zdobyć zaopatrzenie. Oblężenie trwało dokładnie rok i 1 dzień. Wróg miał już się wycofać, gdy jeden z Erazmowych służących dopuścił się zdrady. Zostawił zapaloną świecę i tym samym wskazał Austriakom, gdzie powinni strzelać. Erazm Luger zginął od armatniej kuli, jak mówi legenda, w czasie korzystania z latryny. Wcześniej widzieliśmy kilka pięknie odtworzonych komnat zamkowych, a teraz małym mostkiem przechodzimy do jaskini, w której znajdował się pierwszy zamek. To właśnie dzięki niej Erazm mógł przetrwać tak długie oblężenie. Tutaj należy dodać, że pod klifem, na którym stanął zamek, znajduje się 4-poziomowa jaskinia. Mieszkają tam kolonie nietoperzy, dlatego jaskinia jest dostępna dla turystów tylko w miesiącach letnich. Ale wróćmy do Erazmowych czasów. Tajemnymi przejściami dostarczano żywność z okolicznych wsi, ale wodę bezpieczniej było pozyskiwać na miejscu, dzięki naturalnym procesom zachodzącym w jaskini. Wymyślono system transportowania wody do specjalnych kamiennych naczyń. Za pomocą wykutych dziur w podłodze woda mogła ściekać po ścianie na niższe kondygnacje zamku. Wracamy do dobudowanej części zamku. Oglądamy kolejne komnaty: sypialnię, kaplicę, a na poddaszu pomieszczenia, w których wypoczywali oraz szkolili się rycerze.
Zgromadzono tam dość bogatą kolekcję zbroi oraz średniowiecznej broni. Teraz znajdujemy się w sali tronowej z sekretnymi przejściami. I jeszcze jedno arcyważne pomieszczenie zamku, czyli toaleta z pięknym widokiem za oknem. Jeszcze próba wybicia pamiątkowej monety i żegnamy Predjamski zamek, w którego każdym zakątku odczuwa się obecność Erasma. Nawet w lipie posadzonej na jego cześć tuż obok małego kościółka. Wracamy do Prestranka, odwiedzamy miejscowy aeroklub. Niestety, zbiera się na burzę, dlatego wszystkie szybowce musiały powrócić do bazy. Tak więc obserwujemy proces okrywania szybowców, spożywając obiad. A kuchnia tutaj jest solidna. W końcu jesteśmy w górach. Jeszcze kilka spojrzeń na przepiękną okolicę i ruszamy w dalszą drogę. Ach, gdyby można było zabrać ze sobą zapas tego świeżego powietrza.